Moi kochani, skoro jest niedziela i skoro, jak widać za mną, ciemne niebo i noc w mieście, to znaczy, że przyszła pora na kolejnego nocnego vloga w nocnej edycji, na którego serdecznie zapraszam. Szybko tylko oblukajcie napisy, czołóweczkę i potem będzie gadanko. Dobry wieczór, szczęść Boże. Przepraszam, jeśli warunki będą dosyć niesprzyjające, ale jestem w samym centrum Chicago, więc latają helikoptery, walą sztuczne ognie i w ogóle się dzieje tysiąc innych rzeczy. Ale chciałem Wam zabrać kilka minut tego wieczoru, tej nocy na kolejny temat. Skąd mi się wziął dzisiejszy temat? Moi drodzy, byłem jakiś czas temu w Kalifornii i tak się zdarzyło akurat, że jechałem samochodem z Nevady do Kalifornii. Przyjechałem tam dosyć późnym popołudniem, takim popołudniem już prawie przed zachodem słońca. Jechałem autostradami, zjeżdżając ze wzgórz, bo tak jest położone Los Angeles, w kierunku morza. Zachód słońca, cudowne kolory i fantastyczna muzyka. Moi drodzy, wtedy, kiedy jechałem tam tą autostradą, miałem dosyć, że tak powiem, dobry klimat w sobie. Pomyślały mi się dwie rzeczy, takie dwie rzeczy może dosyć oczywiste, ale może w sumie nieoczywiste. Po pierwsze, nie wiem, czy zauważyliście, że ogromna większość takich hitów współczesnej muzyki, mówię o tym dlatego, że wtedy słuchałem akurat jakiejś tam muzyki, że większość takich największych hitów to są piosenki bardzo smutne. I nie chodzi mi bynajmniej o to, że to są jakieś takie piosenki smutne w sensie, że w ogóle takie nostalgiczne w rytmie, w atmosferze i tak dalej. Nie, tylko mam takie wrażenie, że nawet jeżeli są mocno dyskotekowe albo jakieś takie rytmiczne bity, to gdzieś w tle jest jakaś taka nostalgia. Nie wiem, czy dobrze potrafię to wytłumaczyć, bo musiałbym Wam pokazać kilka kawałków, a może rzeczywiście zrobimy tak, że zamieszczę w opisiku tam poniżej tego odcinka będzie kilka linków do kilka piosenek, o które mi chodzi. Czyli takich bitów, które są z pozoru bardzo takie nowoczesne, współczesne i w ogóle takie, no takie do tańca, ale jest tam w środku taka nuta jakiejś takiej nostalgii, nuta jakiegoś smutku, nuta jakiejś rozpaczy wręcz, mam wrażenie. I ja w ogóle najbardziej zazwyczaj jestem zachwycony właśnie takimi kawałkami. Druga rzecz. Na pewno zauważyliście, że przy zachodzie słońca niebo się robi pomarańczowe albo czasem nawet czerwone, a czasem to szczególnie w wielkich miastach, na przykład tak jest też w Los Angeles, przybiera w ogóle takie dziwne barwy, a to brunatne, a to granatowe, a to niebieskie, a to pomarańczowe i tak dalej. Zawsze mnie to dziwiło, dlaczego tak jest, czemu niebo się tak zmienia, czemu kolory tak się zmieniają. Oczywiście jest jedno wytłumaczenie takie czysto fizyczne, które polega na tym, że tam atmosfera w tym miejscu, że tak powiem, inaczej przechodzą te promienie świetne, czy jak to się tam nazywa, w sensie, że nie wszystkie się przebijają przez gęstość i tak dalej. Nie znam się na tym, czytałem o tym fizycznie, da się to dobrze wytłumaczyć. Ale co ciekawsze, bardzo dużo też robią zanieczyszczenia, które są w dużych miastach, różnego rodzaju związki chemiczne, które się pałętają po powietrzu i one sprawiają, na przykład, że kiedy się patrzy, nie wiem, w Krakowie z kopca Kościuszki na Nową Hutę, przy zachodzie słońca, to jest po prostu feria barw. I dzięki tym zanieczyszczeniom są takie barwy. I już mówię, czemu Wam te wszystkie głupoty opowiadam. Czemu Wam opowiadam o tym smutku w piosenkach i czemu Wam opowiadam o tym zachodzie słońca z zanieczyszczeniami chemicznymi. Moi drodzy, otóż mam takie czasem wrażenie, że bardzo piękne rzeczy w ludziach mogą się wydarzyć tam, gdzie są rzeczy, że tak powiem, pod spodem ukryte dosyć niefajne. Tak jak w takich piosenkach właśnie niby to rytmicznych i wesołych jest ukryta jakaś taka cicha rozpacz. I tak jak w zachodzie słońca, które jest piękne, ale dlatego, że jest w zanieczyszczonym powietrzu, jest w powietrzu, które no nie jest klarowne. I to mi się kojarzy, ja wiem, no ja mam dziwny mózg, z takim sercem, które przyglądam się takiemu sercu, w sensie znam takich ludzi, którzy mają przepiękne, cudowne serca, fantastyczni są w ogóle jako ludzie, ale odkrywam po pewnym czasie znajomości z nimi, że ta przepiękność i ta fantastyczność wzięła się z tego, że gdzieś bardzo głęboko są zranieni, że z tej rany, oczywiście zaleczonej, może czasami nie do końca, ale już takiej dosyć ogarniętej, z niej się właśnie rodzi pewne piękno ludzkie. Że piękna muzyka rodzi się z jakiegoś cierpienia, piękny zachód słońca rodzi się z zanieczyszczenia i tak dalej. O co mi chodzi, kochani? W naszych ranach, w naszych krzywdach z przeszłości, w naszych bliznach, tam gdzie mamy serca poharatane, są źródła naszego piękna. Ja broń Boże, nie chcę powiedzieć, że te krzywdy są jakieś dobre, że te rany, te blizny są, nie wiem, potrzebne, albo że powinniśmy ich szukać, albo tym bardziej robić je innym, żeby byli piękni. Nie. Tylko że moc Pana Jezusa polega na tym, że On nie tylko, że tak powiem, zabliźnia i potrafi uzdrawiać rany, ale właśnie na tym budować coś pięknego w człowieku. Ja też mam takie wrażenie, że we mnie
Bardzo dużo pięknych rzeczy we mnie, bardzo dużo pięknych moich cech, bardzo dużo pięknych cech mojego serca jest zbudowane na niczym innym jak na pewnych ranach, które sam sobie zadałem w przeszłości albo inni mi zadali. Pan Jezus to wziął w ręce, że tak powiem, poobrabiał to i z tych ran powstało coś zdrowego. No mi się od razu kojarzy takie zdanie odnośnie Pana Jezusa, że w Jego ranach jest nasze zdrowie. Zauważcie, w ranach. W tym, co jest blizną, co jest krzywdą, co jest niefajne, w tym jest właśnie nasze zdrowie. Ja znam takich rzeczy mnóstwo, w sensie mnóstwo znam takich ludzi, którzy tak mają, których cudowność i piękność jest zbudowana na ich pewnym zranieniu w środku. To krwawiące serce Pana Jezusa, z którego wypłynęła krew i woda, to ono dało życie całemu Kościołowi, ono dało życie tak naprawdę każdemu człowiekowi. Kochani, o co mi chodzi? Chciałbym, żebyście dzisiaj popatrzyli trochę w swoją przeszłość. Było już trochę takich odcinków o tym, co tam się działo w Twojej przeszłości. Chciałbym, żebyście popatrzyli na Wasze rany, na to wszystko, co się w Was wydarzyło. Zobaczyli, że może to jest też jakaś ścieżka do czegoś pięknego w Was. Może to jest jakaś ścieżka do czegoś niezwykłego i cudownego, gdzie Wasze piękno się jakoś wydobywa przez to. Człowiek zraniony to jest człowiek wrażliwy. Człowiek zraniony to jest człowiek widzący też cierpienie innych. Człowiek zraniony to jest też człowiek otwarty na to, żeby innym przyjść z pomocą. Jest po prostu pewnego rodzaju wielką sztuką umieć dostrzec, że to jest nie tylko bolące, cierpiące, krwawiące i niosące śmierć, ale też mogące nieść życie. Zobaczcie, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu nadal miał swoje rany. Pan Jezus jakby nie naprawił tego, co było w Nim. Miał te blizny. Jak się okazuje, te blizny były naszym zdrowiem. Moi kochani, wszystkie te rany, wszystkie krzywdy, które w sobie macie, wszystkie te zranienia, te rzeczy niefajne, które się w Was wydarzają, mogą się w Was stać źródłem życia dla Was i dla innych. Trzeba tylko wielkiej odwagi, wielkiej śmiałości, też pomocy czasem innych, a przede wszystkim Pana Jezusa, żeby to zobaczyć. I chciałem, żebyście dzisiaj trochę o tym pomyśleli. Ja dzisiaj mam taki wieczór, kiedy się cieszę w jakiś sposób z własnych ran. Kiedy się cieszę z tego, w czym jest zabliźnione, poranione, poorane, czasem prawie że rozerwane na strzępy moje serce. Dlatego, że w tym jest życie, w tym jest piękno, w tym może być błogosławieństwo, w tym może być miłość, która się z Ciebie rozleje. Pytanie jest takie jak zawsze, czy się ośmielimy to dostrzec i ośmielimy się tak patrzeć na siebie. No, to by było na tyle w tym odcineczku. Jeszcze się w tym mieście cudownym zobaczymy, prawdopodobnie myślę, że 2 razy jeszcze, bo trochę tutaj rzeczy już nakręciłem i też będę kręcił. Więc jak zawsze było mi przemiło się z Wami spotkać w ten niedzielny wieczór. Śpijcie dobrze, niech to będzie noc, chociaż może pełna ran i blizn, ale takich, z których płynie życie. Modlę się za Was, pamiętam o Was, błogosławię Wam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, z Bogiem.